Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. W minionym sezonie podcastu Smart City Navigators gościliśmy wielu interesujących ekspertów. Był to ekscytujący czas obfitujący w wiedzę z zakresu współczesnych trendów w sztucznej inteligencji, technologii voice, komputerów kwantowych, startupów oraz rozwoju miast przyszłości. Już niebawem szykujemy dla Was 4. sezon, a tymczasem zapraszamy na podsumowanie sezonu 3 w postaci 5 wybranych fragmentów wideo. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wszystkich odcinków serii, a linki do nich znajdziecie w opisie pod tym filmem. Na początek była minister cyfryzacji Anna Streżyńska opowiedziała o tym, jak realnie wygląda zakładanie startupu w Polsce. LinkedIn jest pełen sukcesów. Wszystkie firmy prezentują niemalże co tydzień jakąś kolejną nagrodę, uczestnictwo w czymś tam, dyplomy, wyjazd gdzieś tam, dyplomy i tak dalej. I z drugiej strony to jest o tyle zabawne, że każdy z nas to robi i każdy z nas wie, ile się za tym kryje prawdy, a ile się za tym kryje czasem wręcz rozpaczy. I trzeba się z tym liczyć, że ten lukrowany świat mediów społecznościowych w ogóle nie pokazuje tego dramatycznego zaplecza. Może teraz po COVID-zie trochę zaczęto o tym mówić i też świetna książka Szymona Janiaka Czarna strona startupów opowiada właśnie o tym trudnym życiu startupu od momentu pomysłu, założenia, finansowania z własnych środków przez pierwszych inwestorów z rodziny i przyjaciół, po poważnego inwestora, na co zwrócić uwagę, jak można się absolutnie wpakować w bardzo duże kłopoty, jak można stracić wszystko, jak można stracić przede wszystkim wiarę w ludzi, bo nie zawsze mają takie w porządku i fair intencje. Więc myślę, że każdy ją powinien przeczytać, zanim się za to zabierze, choć pewnie niektórych to i tak nie powstrzyma, bo z cudzych doświadczeń się nie uczymy się tylko z własnych. Michał Stanisławek, ekspert w dziedzinie voice i AI, opowiedział o tym, jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w negatywny sposób oraz jak się przed tym bronić. Niebezpieczeństwem jasnym dla mnie i którym powinno się szeroko mówić jest to, że technologia doszła do takiego punktu, który pozwala przestępcom, bo tak należy ich nazywać, wykorzystywać ją do celów po prostu kradzieży tożsamości, czy do celów jakby oszukiwania ludzi, korzystając z głosu ich bliskich. Tak? To już się dzieje. To są rzeczy, o których warto rozmawiać z tego nawet powodu, żeby gdzieś ustalić ze swoimi bliskimi jakieś czy słowo, czy wydarzenie, o którym tylko my wiemy, na które warto się powołać w sytuacjach stresowych. W sytuacjach, kiedy otrzymujemy telefon i głosem naszego dziecka ktoś nam mówi: mamo, tato, miałem wypadek, dzieje się coś strasznego. Tak? Niestety dochodzimy do takiego momentu, kiedy musimy kontestować coś, co postrzegamy jako rzeczywistość, ze względu na to, że dzięki technologii to może nie być rzeczywistość. I dlatego warto o tym głośno mówić, dlatego warto o tym rozmawiać, dlatego warto rozmawiać o tym z ludźmi, którzy są mniej świadomi tej technologii. Nasi rodzice, nasi dziadkowie, tak, którzy mogą być bardziej podatni na tego typu ataki. A przez to, że my im troszkę wyjaśnimy, przez to, że my ich wprowadzimy w te niebezpieczeństwa i na przykład ustalimy sobie jakieś słowo klucz albo jakieś wydarzenie, o którym wie wąska grupa osób, jesteśmy w stanie potencjalnie zapobiec jakimś przykrym wydarzeniom. Ilona Aleksiejewa w naszym anglojęzycznym odcinku podcastu opowiedziała o tym, jak poradziła sobie z nietypową sytuacją, która jej się przytrafiła podczas spotkania biznesowego. I don't remember, was it maybe yearly review or some business results review, and this brand representative from Europe, they came to us
to have this meeting, to discuss further strategy. And the situation was that I had to participate, of course, in this meeting because I was a newly appointed brand manager. So I was late. I have no idea why. Which sometimes happens, right? Sometimes happens. Obviously, I had some difficulties with time management by that time, but the whole management was seated in the meeting room. I wasn't late for 5 or 10 minutes maybe. So the situation is they were all seated, mostly men. I'm opening the door. Few seconds later, so I wasn't able even to enter the room yet. And this man from the brand representative, who was like, "Oh, hey, can I have a black coffee with milk, please?" So the point is, this is a turning point, how the whole negotiations will go, because it depends on your reaction, how you would react on this. If you would become aggressive, of course, my first reaction, the indignation rose in me, oh my God, what an unfair treatment. But why unfair? He read me from my appearance. That was true. I was very young, I was blonde, so you can make some assessment. But then it's up to you how you react, how you behave. So I managed to deliver him coffee. I didn't prepare it by myself. It was not my responsibility, but I arranged it. It wasn't difficult for me. And then when the coffee were delivered, I was, "Hi, my name is Ilona. I'm the brand manager responsible for your brand." And how was his reaction? And in this situation, he started to feel himself, confused a little bit. So negotiations, to be honest, went very well, because I also got a feeling that he wanted, to calm the situation a little bit, because he felt like that was not really appropriate from his side. But, it's like business world always combined with the psychological part, like personal psychology. And that's sometimes you are getting in very interesting situation, but this is all lessons. O poczuciu przynależności do grupy oraz o tym, dlaczego warto przychodzić do biura, a nie tylko pracować zdalnie, opowiedział Jerzy Brodzikowski. Przynależność. Poczucie przynależności. Związane z tym, że jeżeli przychodzisz do pracy i widzisz ludzi, tak jak my widzimy siebie, widzisz swojego menadżera, widzisz swoich kolegów, koleżanki, to masz większą przynależność do nich, ponieważ czujesz, że jesteś częścią czegoś większego. Ta przynależność przez Zooma czy przez wideokonferencję Google Meetsa jest mniejsza. Niestety. Po prostu nie będąc obok kogoś, od czasu do czasu nie czujesz, że do niego w jakikolwiek sposób przynależysz. To również odnosi się do marek, czyli do firm, dla których ludzie pracują. No właściwie wszyscy pracujemy z domu, bo hipotetyczna sytuacja, wszyscy pracujemy z domu. No niby jestem częścią tej firmy, ale ja właściwie nie mam żadnej relacji z tą firmą poza pracą, którą wykonuję i pieniędzmi, które dostaję. Tak. A w momencie, kiedy jesteś w pracy, na miejscu, masz to poczucie o wiele większe. Po prostu doświadczasz, że tak powiem, tej marki. Jakub Kompa opowiedział o tym, jak deweloperzy, którzy oddają do użytku budynki, czasami naginają rzeczywistość, wprowadzając w błąd swoich przyszłych klientów. Są też na przykład takie praktyki, gdzie na wizualizacjach pokazuje się zielony teren, pełen pięknych drzew, soczystej trawy, łąki często, a w praktyce okazuje się, że ten cały teren zielony to jest taka kratka, na której zlokalizowany jest parking. Dość głośny przykład w Warszawie tego typu praktyk, gdzie po prostu jest to oszustwo. Znaczy jest pokazywanie tej powierzchni biologicznie czynnej, mówienie o tym, że jest tam dużo zieleni, która oczywiście filtruje, natlenia i tak dalej, no a w konsekwencji na tej przestrzeni stoją samochody przez 8 godzin dziennie, więc nie ma mowy o żadnym wpływie na ekologiczność tego rozwiązania. Kolejnymi przykładami jest wykorzystywanie wody deszczowej w jakimś ułamku procenta, prawda? Woda deszczowa jest bardzo ważna i myślę, że jeżeli to jest dobrze wykonywane, no to ma duży wpływ, bo w mieście retencjonuje się bardzo mało wody, około 15% wody, reszta spływa do kanalizacji, więc wykorzystanie deszczówki jest super, jako idea.
Natomiast jeżeli ona służy tylko do tego, żeby, no nie wiem, podlać ogródek o 4 metry kwadratowe przy inwestycji, no to można powiedzieć, że to jest ściema, prawda? Lepiej to wygląda w katalogach. No i coś, co mnie też niezwykle bawi, bo na pierwszy rzut oka wygląda super, czyli na przykład ekologiczne materiały, które chłoną smog. No, kto by nie chciał mieszkać w budynku, który pochłania smog, prawda? Z tym, że jak się zejdzie na szczegóły, no to tego typu na przykład ekologiczny parking, który pochłania smog, pochłania go w takiej wartości, ile wyprodukowałby jeden samochód przez cały rok. No nie jest to dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty ekologiczne wybudowania takiego budynku. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.